Cześć, witam. Żartuję. Jeszcze on. Witamy w odcinku poświęconym pakowaniu quiverów. Pokażemy Wam, jak się zapakować na wyjazd. Jeden ze sposobów. Sposobów pakowania jest bardzo dużo. To jest jeden ze sposobów. Na 100% jest 100 000 innych. Nie znam ich, być może są równie dobre. Metoda. I dlaczego tak, a nie inaczej? Podzielmy wszystko, co mamy spakować, czyli 2 latawce, bez worków na latawce, to ważne. Pianka, trapez, zestaw akcesoriów do deski, deska twin tip i 2 bary. Podzielmy sobie na rzeczy, które są delikatne i na rzeczy, które są pancerne. Najbardziej pancerna jest deska. Twin tipa bardzo trudno uszkodzić. Drugim pancernym elementem jest hak. Trzecim pancernym elementem jest trapez. Najmniej pancernym, najbardziej podatnym na zniszczenia elementem są latawce i pianka. Pianka, mówię tutaj nie tylko o przerwaniu pianki, ale mówię także o wgnieceniach w piance, czy jakichkolwiek uszkodzeniach innych mechanicznych, które w późniejszym czasie mogą przysporzyć kłopotów i spowodować rozdarcie się pianki. Staramy się oddzielić rzeczy, które są trudne do uszkodzenia, od rzeczy, które są łatwe do uszkodzenia. I mamy jeszcze jeden element, który łatwo uszkadza nam pozostałe elementy, bo jest duży, często z twardymi elementami i tym elementem jest bar. Sam w sobie bar jest bardzo trudny do uszkodzenia, ale on może łatwo uszkodzić dowolny inny element, na przykład piankę, przez właśnie wgniatanie baru czy wgniatanie chicken loopa do pianki. No co? Mój sposób jest taki. Na dno oczywiście kładziemy twin tipa. Teraz założenie jest takie, że z prawej strony mamy kółka, a z lewej strony mamy górę pokrowca. W związku z tym, jak podniesiemy z tej strony, to wszystko nam zjedzie w dół. Więc na dół dajemy bary jako rzeczy pancerne. Ciach, ciach. Dalej dajemy pady bezpośrednio na deskę. Finy jako jeden z tych elementów, który jeżeli skieruje się kantem w stronę na przykład latawca, może go bardzo łatwo rozedrzeć lub piankę, dajemy też w tą samą sekcję, najlepiej do kieszonki, żeby w trakcie transportu nie mógł nam się przemieścić. Strapy, podobny zabieg do kieszonki. Tu może być jeden. Albo, druga metoda, możemy strapami poodgradzać te elementy, które chcemy zabezpieczyć. Strapa uszkodzić jest bardzo ciężko. Tym razem wrzucimy je do kieszonki. Na twin tipa, to jeszcze dajemy, rączka, łatwo nam może uszkodzić resztę. Rączkę dajemy też do kieszonki. Na twin tipa kładziemy piankę. Kładziemy piankę na płasko, tak żeby nie była zagniatana w żaden sposób. Teraz do górnej części dajemy jeden latawiec, ten jest większy, więc daję go tu na środek, jeden latawiec i drugi latawiec. Okay. Został nam lisz, który dajemy do dolnej części i został nam hak, który dajemy w taki sposób, żeby odgradzał nam resztę, ale nie w taki sposób, żeby mógł nam uszkodzić deskę. Czyli kładziemy go na sztorc, na bary. I całość oddzielamy jedno od drugim trapezem. Jeżeli mamy trapez taki jak Manera, to jest to trapez, który jest pre-fit, czyli on jest wygięty. Jego anatomicznym kształtem jest kształt taki. Jeżeli mamy trapezy inne, to je można bardzo łatwo rozłożyć. Tego nie jest tak łatwo rozłożyć. Więc wtedy będzie nam łatwiej jakby oddzielić jedną część, jedną sekcję od drugiej. Tak, kładziemy. No i całość zamykamy do wora. Pamiętajcie, że jak zamykacie trapez, to żebyście bardzo, bardzo uważali na przycięcia materiałów tutaj przy latawcach. Jak zamykacie quiver, bo powiedziałeś trapez. Powiedziałem trapez. Generalnie łatwo da się to naprawić kawałkiem dakronu, ale już to wtedy nieładnie wygląda i budzi pewne wątpliwości. Tak jest. Także no i dobra, mamy zamknięte. Mamy tego garba naszego, którym jest trapez. Ale uwierzcie mi, to jest jeden z najlepszych sposobów na pakowanie quivera. Jeździłem już na wiele wyjazdów i bardzo rzadko mi się zdarzyło, żeby ktoś mi coś uszkodził w torbie.
Ale jak już to się zdarzyło, to tylko wtedy, jak sama torba była po prostu zmasakrowana. Na to, jak są traktowane torby kitesurfingowe, nie mamy żadnego wpływu. Nie łudźcie się na to, że polecicie lepszą linią lotniczą, to będą wam lepiej traktować bagaż. Tak. No bagaż przede wszystkim, znaczy osoby, które to przepakowują, są pracownikami lotniska, a nie linii lotniczej. Więc będą tym rzucać. A jak już widzą, że coś jest ciężkie, a quivery kite'owe są zawsze ciężkie, to będą tym rzucać, targać Jeszcze po bardziej. ziemi, jeździć na tym, przejeżdżać po tym wózkami i robić 100 000 innych rzeczy. Pozdrawiamy, miłego pakowania.